Jesteśmy birdwatcherami. Łączą nas ptaki. Te duże i mniejsze, szare i kolorowe, pospolite i rzadkie. Ta pasja pcha nas do różnych niezwykłych zachowań. Chętnie wstajemy przed świtem, by o wschodzie słońca posłuchać śpiewu ptaków. Bez wahania przemierzamy dziesiątki, czasem setki kilometrów, by choć na chwilę zobaczyć gatunek ptaka, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Jadąc nad morze, naprawdę cieszymy się, że jest sztorm i zdecydowanie częściej niż inni patrzymy w niebo. To hobby, pasja, czy raczej sposób na życie? To jest super, jak się przyjeżdża tutaj na 3 miesiące i życie tutaj jest powolne. Wiadomo, że trzeba wstać rano, przed świtem, czasami jest masa pracy, czasami siedzi do wieczora w lesie. Jak byłam mała, to strasznie chciałam pracować tak jak David Attenborough. Potem różne miałam marzenia i różne cele. Idąc na studia na biologię, chciałam pracować w laboratorium, ale bardzo szybko mi przeszło. Nie poszłam w ślady mamy. Zakochałam się w pracy w lesie. Prowadzę badania w Puszczy Białowieskiej. Dotyczą one czynników warunkujących sukces lęgowy rudzika. Rudzik jest to niezbadany ptak. Ciężko jest znaleźć ich gniazda. Są to tak niesamowicie skryte ptaki w sezonie lęgowym, które ponadto potrafią oszukiwać. Jeżeli czują się obserwowane, noszą materiał w miejsce nawet 50 metrów odległe od prawdziwego gniazda. W połowie czerwca ostatnie rudziki opuszczają gniazda. Właśnie musimy sprawdzić, czy rudzikowa rodzina opuściła dziuplę. A do tego posłuży nam drabina. Gniazdo jest puste, w okolicy też słychać, jak ptaki się niepokoją. Także rodzina szczęśliwie opuściła gniazdo. To jest właśnie robota watachy wilków, która się przechadza tutaj na skraju lasu. Widać, że ucztę miały już jakieś kilka miesięcy temu co najmniej. To truchło to jeleń, najprawdopodobniej łania. Głos ptaków też wykorzystujemy do chwytania samców. Stawiamy głośnik przy siatce, puszczamy głos gotowy samca. Ptaki w terytorium denerwują się, chcą znaleźć źródło dźwięku i wpadają do siatki, specjalnie siatki ornitologicznej, której nie widać jeszcze w ciemnym lesie, więc ptaki potrzebują trochę czasu, żeby zaprezentować swój śpiew. Potem zniżają się coraz bardziej, aż znajdują właśnie źródło dźwięku i wpadają do siatki, gdzie jest ustawiony głośnik.
W lesie najważniejszym zmysłem jest słuch. Ptaki porozmawiają się ze sobą za pomocą głosów kontaktowych, ale przede wszystkim najważniejszy jest śpiew. To śpiew często informuje samicę o tym, w jakiej kondycji jest samiec, czy warto z nim założyć gniazdo. No i to jest też sygnał dla samców, że to jest moje terytorium i proszę tutaj nie zaglądać. Warto wspomnieć o tym, że rudzik jest niesamowicie plastyczny, jeżeli chodzi o miejsca gniazdowe, ponieważ może założyć gniazdo na ziemi, może założyć gniazdo pod kępą paproci, w wykrocie, w dziupli na 1,5 metra, w dziupli na 12 czy nawet na 15 metrach. Tutaj mamy jeden z typów gniazda, który zajmuje rudzik. Jest to szczelina w takim dosyć wąskiej lipie. Widać tutaj ślady rozkuwania po dzięciole. Przy okazji badania rudzików oczywiście napotykamy gniazda różnych innych ptaków, które zakładają naprawdę w niesamowitych miejscach. Akurat przy okazji też znaleźliśmy gniazdo pełzacza. One swoje gniazda zakładają pomiędzy korą. Są to bardzo mało stabilne konstrukcje. Jak widać, jest to zamierający, już martwy świerk i za kamarkiem kory widać, że wystają świerkowe gałązki. I to już jest dla nas znak, że tam na pewno pełzacz leśny założył swoje gniazdo. I akurat siedzą w nim pisklęta. Tak, idzie patryk. Słyszycie mu kołówkę małą, niepokojącą się? Puszcza Białowieska, a w tym również Białowieski Park Narodowy, to miejsce występowania ponad 240 gatunków ptaków. Jeżeli sobie uzmysłowimy, że w całej Polsce stwierdzono występowanie 450 gatunków, to mamy więcej niż połowę ptaków stwierdzonych w tym miejscu. W całej Wielkiej Brytanii stwierdza się 75 gatunków zaledwie lęgowych ptaków leśnych, natomiast tutaj jest ich blisko 120. To już sam fakt tej liczebności gatunków ptaków stanowi o wyjątkowości tego lasu. Niegdyś cała Europa, cały europejski niż wyglądał dokładnie tak jak to miejsce, gdzie w tej chwili stoimy, no to możemy właściwie, wchodząc za bramę rezerwatu ścisłego w Białowieskim Parku Narodowym, odbywamy swoistą podróż w przeszłość. Z inicjatywy Patryka Rowińskiego rozpoczęłam doktorat razem z Kasią kanclerską właśnie o rudziku. I tak oto znalazłyśmy się w tym naszym Bizancjum, w naszej starej chacie białowieskiej. Patryk właśnie tutaj chciał mieć taki fajny domek gdzieś pod lasem, więc wynajmujemy go przez 3 miesiące. Siedzimy tu od końca marca do początku czerwca.
Jeszcze w marcu, kiedy żubry pozostają na terenach otwartych, przechadzają się tutaj bardzo blisko. Nawet jeden w tym roku z nadajnikiem nam wyjadał jakieś smakołyki za łąką. Mamy parę gąsiorków, strumieniówki, no i derkacze. Derkacze najpóźniej tutaj przylatują z tego naszego towarzystwa, z naszych sąsiadów. No jest pięknie, jest cudownie, można się zakochać. Całą wiosnę mamy w terenie. Widzimy, jak to wszystko się zmienia, jak na początku runo pięknie nabywa kolory, no aż po późną wiosnę, wczesne lato, gdzie w lesie jest całkowicie zielono i nie widać nic. Mamy obrączkowanie w D4, obrączkowanie w K1 i zebranie gniazda w M5. Coś jeszcze? Idźmy najpierw do tego K1, co jest najdalej. Tutaj jest skrót, zobacz, to jest to bagienko, a tak musiałbyśmy iść naokoło. Dobra. O, wygląda nieźle. Ale tutaj chyba musimy jednak iść po kłodzie. Kaśka, ratuj! Tak mi wychodzą moje skróty potem. Zawsze tak się kończy. Dobra, idźmy, bo zimno. Ja się muszę rozgrzać. Wiesz co, to ostatnio miałam ptaki, które kręciły mi się z pokarmem. Tam niby jest jakaś taka mała dziupla, w której by się zmieścił. Troszkę czuję się inna i czasami czuję się traktowana przez społeczeństwo właśnie jak dziwak. A to jest z kolei dla mnie dziwne, dlatego że przecież każdy z nas potrzebuje bliskości z przyrodą. Każdy z nas dobrze czuje się w lesie, dobrze czuje się na łące, wtedy każdy z nas się relaksuje. Miejsce to jest tam, gdzieś przy tych krzakach zapadło, więc możemy tutaj się rozejrzeć, czego nie ma. Latarkę? Mamy ostatnie gniazdo w sezonie, sezon się kończy. Akurat kryją się małe pisklęta. Niesamowity moment, kiedy malutkie ludziki wychodzą z jaj. 6 jajek i 2 pisklęta na razie się kryją. Wrócimy tu jeszcze. Wschód słońca nad wiosennymi rozlewiskami Biebrzy i Narwi to widok zapierający dech w piersiach. Wiosną trwa tutaj intensywna migracja ptaków, a rzeka, niczym ptasia autostrada, stanowi korytarz, którym lecą najpierw stada gęsi i kaczek, a później czajek, siewek złotych czy tych najbardziej widowiskowych – batalionów. To bataliony są prawdziwym symbolem Biebrzy. Stada liczące dziesiątki osobników zatrzymują się tutaj, by żerować, a przeróżnie ubarwione samce toczą ze sobą kolejne bitwy i potyczki. Od wielu lat ornitolodzy próbują poznać i opisać wiosenną migrację ptaków. To trudne zadanie. Tym bardziej, że duża część gatunków chętnie migruje w bezchmurne noce,
mając za drogowskaz jedynie położenie Księżyca i gwiezdnych konstelacji. W dzisiejszych czasach przyrodnikom przychodzi z pomocą nowoczesna technologia. Dzięki niej można próbować dokładnie zbadać migrację, dotychczas ukrytą przed ludzkim okiem. Czyli co, do środka cofniemy? Tak. Zaskakujące, że radar wykorzystywany dotychczas na morskich statkach stał się dla ornitologów atrakcyjnym narzędziem. Większość ludzi traktuje to jako urządzenie do badania przestrzeni pod kątem obcych obiektów latających, czyli UFO. Traktują nas troszkę jak ludzi z kosmosu, kosmiczną stację badającą. Oczywiście zawsze, kiedy tłumaczymy, że badamy to, co jest człowiekowi najbliższe, czyli przyrodę, pojawia się zrozumienie, a z drugiej strony zaciekawienie, że można w ten sposób bez ingerencji zdalnie tą przyrodę badać i budować wiedzę. No dawaj! Musimy odgrodzić strefę pracy radaru pionowego, bo o ile radar poziomy działa na wysokości 5 metrów, to radar pionowy ma zasięg niestety ludzkiej głowy i żeby zapobiec nieszczęściu, odgradzamy zawsze strefę pracy radaru. Rafał, może trzeba uzupełnić paliwo? Odbiór. Za chwilę będziemy mogli uruchamiać serwery. To zostało mi podłączenie prądu. Napięcia do tych paru serwerów. Taka wiązka kabel. No okej, teraz. Dobra. Nie pali się. Nie jest, okej. Dobra jest. Okej, dobra. Spoko, spoko. O, Sienko. Cześć, przyszedłeś do pracy? W tym momencie ustawiam nagrywanie audio. Będę sprawdzał poziom zapisu dźwięku. To jest ważne o tyle, żeby odseparować jak najwięcej szumu, ale też jak najmniej stracić z tego, co przed nami w przestrzeni i co docelowo ma mikrofon uchwycić. To urządzenie, które mamy tu za plecami, to jest urządzenie Schubert Radar System, złożone z 2 anten morskich, które działają na zasadzie wysłania fali elektromagnetycznej. Na tej podstawie identyfikują obiekty w przestrzeni. W tym wypadku akurat służą nam do tego, żeby rejestrować przyloty ptaków. W ten sposób jesteśmy w stanie sprawdzić, co się w danym momencie na przestrzeni każdej sekundy dzieje 360 stopni wokół nas oraz do 5 km w górę. Dobór miejsca jest kluczowy w naszym badaniu. Tutaj jesteśmy w tej chwili nad samą rzeką. W związku z tym możemy zbadać bardzo dobrze przeloty ptaków w Dolinie Rzecznej. Natomiast radar działa tak jak latarka, jak duży reflektor. Wiem, że jeżeli poświeciłbym teraz wielkim reflektorem w stronę tamtego lasu, to co się dzieje za lasem, byłoby niewidoczne. Natomiast jeżeli byśmy mieli do czynienia z wysokimi przylotami ptaków dużych, w tym momencie na pewno je też będziemy rejestrować w tej przestrzeni za lasem. Przyleciało stado batalionów, to prawdopodobnie kolejne stada batalionów lecą. Spróbujemy, Rafał, namierzyć te bataliony? Tak. Ciekawe, widzę je. Nisko. Metr, może pół metra nad wodą gdzieś. Dobra, zapisałem do bazy. Tutaj takie ciekawe stado przeleciało na południe. Tu na obrazie widzimy od razu prędkość poruszającego się obiektu, w tym wypadku ptaka, bo obserwujemy ptaki. Możemy widzieć dystans, który one przemierzyły od momentu pierwszego zarejestrowania przez system. Wysokość, jeżeli poruszają się w
w zakresie wiązki radaru pionowego. Te bataliony dzisiaj 16 metrów na sekundę. A tutaj mamy kolejne stado. Teraz mamy właśnie... O, tutaj mamy to stado. Także ono jest od nas 220 metrów, prawda? Widzimy je bardzo intensywnie na radarze. Jeżeli system wykrywa jakieś grupy pikseli, które się poruszają w jedną stronę, wykrywamy to jako stado ptaków, tak? Tutaj na niebiesko się to nam odznacza i widzimy, że to jest coś na pewno bardzo dużego. Natomiast kolor czerwony oznacza, że mamy do czynienia z dużym ptakiem, niekoniecznie o charakterze stadnym. Pomarańczowe to są ptaki średniej wielkości, a żółte to są ptaki najmniejsze. W godzinach nocnych przelatują duże liczebności ptaków. Za pomocą radaru jesteśmy w stanie to zjawisko zbadać, policzyć. Jesteśmy w stanie zmierzyć, na jakich wysokościach są to przeloty. Gatunki ptaków staramy się rozpoznawać na podstawie nagrań audio. Wykonujemy to za pomocą mikrofonu kierunkowego, który kierujemy w górę. I w tej chwili czekamy właśnie na taką sytuację, kiedy takie zjawisko nocnych migracji intensywnych może się pojawić. Zazwyczaj takie migracje się pojawiają z godziny do 2 po zachodzie słońca. Są to bardzo często loty na dużych pułapach, sięgających nawet 1000–1500 metrów. I w zasadzie nie jesteśmy w stanie tych ptaków zaobserwować w żaden sposób. Tak? Radar jest jedynym dostępnym narzędziem, dostępną technologią, którą można spokojnie wykorzystać do takich celów. I co, coś się dzieje? W ogóle jakby się trochę trend odwrócił. Faktem, że ustał ten trend przelotów w kierunku Doliny Biebrzy, ale zaczęły coraz częściej tutaj, zobacz, ptaki lecieć po pierwsze na południe, ale drugie zaczęły się kierować w Doliną Narwy. No tak. I to jest ciekawe, zobacz, widzisz? Faktycznie, taka... Jakby się to odwrócił trend, nie? Widzimy, że teraz dolina rzeki jest mniej intensywnie wykorzystywana przez te ptaki, które migrują w dzień. Nie ma już takich bardzo wyraźnych lotów w stronę północną. Natomiast pojawiła się aktywność mniejszych ptaków. Może też to jest aktywność nietoperzy, która charakteryzuje się tym, że są to zgrupowania ptaków, które latają bardzo powoli. 1 metr do 3 metrów na sekundę. Kiedyś na takiej łące się kładłem w nocy, patrzyłem w niebo gwiaździste i myślałem sobie, kurczę, jestem tylko ja i gwiazdy. Od pewnego czasu wiem, że sam nie jestem. Że między mną a gwiazdami jeszcze bardzo intensywny ruch się odbywa. Magiczne Podlasie wiosną jest piękniejsze niż kiedykolwiek. Rzeki Biebrza i Narew hojnie rozlewają swe wody po okolicznych łąkach, które po zimowym śnie budzą się do życia. Człowiek od wieków żył tu w symbiozie z naturą, a niespieszny rytm jego życiu nadawały pory roku i wylewająca rzeka. Mamy szczęście, że wciąż możemy być świadkami tego spektaklu przyrody. W tym miejscu myśmy jako PTOP zawitali gdzieś około roku 1998-2000 i pierwsza rzecz, no to oczywiście zaczęliśmy od wykopu gruntów, ponieważ większość tego, co widzimy dookoła, należy do Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
I jak już kupiliśmy trochę ziemi, to tu za nami jest rzeczka, która nazywa się Rudnia i która kiedyś płynęła zupełnie inną drogą, takim prostym kanałem przekopanym prosto do rzeki. Myśmy postanowili odtworzyć to stare koryto Rudni i rzeka wróciła z powrotem do tego starego koryta i z 200 metrów prostego kanału zrobiły się 2 kilometry mandrującej rzeki. To Czyli jakby wręcz naturalna wyspa powstała. Tak, powstała naturalna wyspa dokładnie, która jest między ujściem rzeki Rudni a rzeką Narę. Podlasie. Od wiosny do jesieni na łąkach, którymi opiekuje się Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, wypasa się konie i krowy. Taki wypas pozwala przywrócić i utrzymać miejsca lęgowe ptaków siewkowych, a więc tych najbardziej zagrożonych – czajek, krwawodziobów, rycyków. Rozpoczynamy sezon pastwiskowy na naszych łąkach. Przyjechały pierwsze stada koników polskich i krowy polskie czerwone. Dlaczego one są porozdzielane? Jest kilka powodów. Po pierwsze musimy mieć obsadę właściwe, to znaczy ptaki nie mogą mieć ani za mało, ani za dużo i stąd my staramy się tą obsadę tak regulować, żeby do ilości hektarów była dostosowana odpowiednia ilość zwierzaków. Druga rzecz, w razie sytuacji różnych, no czasem może być tak, że przejdzie nam łoś, żubr i te ogrodzenia porwie, zawsze jak jest kilka tabunów, to łatwiej nad nimi panować, ponieważ jak one uciekną, to zaraz idą do sąsiadów i pytają: hej, możemy do was? I stoją i nie trzeba ich ganiać po lasach. A trzeci element, naturalne tabuny nigdy nie są liczne. One liczą do 10 koni mniej więcej. Stąd też jakbyśmy te nasze 50 koni zebrali w jeden tabun, to byłby taki trochę dziwoląg. Są to akurat koniki polskie i krowy polskie czerwone, bo są te pierwotne rasy i one sobie doskonale radzą z tym trudnym terenem. To nie jest fajna pasza, to jest tużyca, trzcina, więc to nie jest taka trawa wysokowartościowa, gdzie inne rasy czy inne konie tak niechętnie by to jadły, a one... Zresztą widać w tej chwili, że one już te tużyce, które są tutaj zaraz przy tym, one już te tużyce skubią. Tak samo zabiorą się za chwilę za tą młodą trzcinę. I to jest to, o co chodzi. Nam też się zmienia jakby kształt siedliska. Po wprowadzeniu wypasu liczba w ogóle ptaków siewkowych na tym obszarze zwiększyła się nam 3 razy. Mamy tutaj krzyki lęgowe, czajki, rycyki, krwawodzioby. Bardzo fajny skład i po prostu ilościowo nam się to potroiło. Bo kosiliśmy te łąki wcześniej, ale wypas zdecydowanie pomógł i mamy tu zdecydowanie więcej. Za wypasem idą też cała drobnica. Idą chociażby szpaki, świergotki i mnóstwo, czy pliszki, pokląskwy, mnóstwo różnych gatunków, które są przy tych koniach. Mają zgryzioną trawę i mają stołówkę zostawioną. Większość ludzi nie kojarzy wypasu koni i krów z ochroną przyrody. Tymczasem dzięki koniom i krowom powstają korzystne siedliska. Czajki chętnie zakładają gniazda w niskiej trawie, a wydeptane przez krowy bagienka służą rycykom czy dubeltom. Wypas to tak zwana ochrona czynna, czyli działania człowieka, które prowadzą do odtworzenia dogodnych dla przyrody warunków. Pomijając zresztą tu też żerowiska bocianów białych, które razem za chwilę będą z tymi zwierzętami chodzić. Już dzisiaj pierwszy przyleciał. Poza tym orliki krzykliwe, które lęgną się w pobliżu, też bardzo lubią pasane powierzchnie, więc no, służy to wielu gatunkom. A słuchajcie, jakie są największe problemy? No bo tak, wypuściliśmy dzisiaj konie, wypuściliśmy krowy. No i co? Nikt tego nie monitoruje? Jak to wygląda? Bo na pewno z Waszej strony jest też nadzór nad tym, co się tutaj dzieje, prawda?
Mamy zatrudnioną osobę, która nadzoruje te wszystkie pastwiska. Zresztą chyba gdzieś tutaj chodzi po tamtej stronie w tej chwili. Pana z pobliskiej miejscowości. No i my sami też co jakiś czas musimy tutaj bywać i doglądać tych ogrodzeń, tak, czy jakieś stado nie uciekło, a często je łapać, tak, i sprowadzać z powrotem, więc to różnie bywa. Jak długo te konie tutaj zostają? Przez całe lato na pewno, ale Przez cały sezon pastwiskowy, do jesieni, w październiku wyjeżdżają, tak? Z końcem października. Wyjeżdżają, ale wszystko tak naprawdę zależy od dwóch rzeczy. Jak szybko zjedzą i druga rzecz, no jesteśmy w zalewowej Dolinie Narwi, więc ta rzeka w bardzo dużym stopniu kształtuje nasze decyzje. Tak jak w ubiegłym roku była bardzo mokra jesień, więc te zwierzaki szybciej wyjeżdżały. Jak jest sucho, mogą zostać dłużej. Także rzeka nam w dużym stopniu mówi pora, albo jeszcze poczekajmy. To samo z wiosną. Możemy wpuścić dopiero zwierzęta wtedy, kiedy woda zejdzie. Tutaj ta dolina jest zalana. Marzec, kwiecień. Dopiero w maju woda schodzi z tej powierzchni i możemy wpuścić zwierzęta. O, coś wyjeżdża. Co to jedzie? Krowy jadą! A krowy gdzie jadą? Tu? Nie minął się. Tutaj jadą. Panie Waldku, poczeka, bo tam torek jest. No to nie, to pan Waldek musi cofnąć. Panie Waldku! Traktorem tu wjedzie. Tak. Ale on tu musi rozładować. No dobrze, ale jak to jedzie, później co? Takie jak jedzie na chwilę. No dobra, no, ale ten pan jest ciężki, więc no proszę jak się dogadywać. Możemy 7 Na razie tu są 4 w tej kwaterze. 5. otwieramy. ta kolizja pomiędzy gniazdem ptaka a takim zwierzęciem jak na przykład koń. Ten koń nie zniszczy tego gniazda? Tutaj jest tak mała obsada w tej chwili a propos tej ilości hektarów, tak? Bo tutaj jest, nie wiem, w tej chwili może pół konika na hektar. No a ptaków mamy też kilka par, więc to by było naprawdę małe prawdopodobieństwo jest tego, że one akurat wejdą w to gniazdo. No większym problemem są tutaj te drapieżniki, tak? Które niszczą nam gniazda i te z powietrza i te z lądu, czyli lisy, norka czy jenoty. Nie jest też w takim szerszym rozumieniu kwestia tylko i wyłącznie ptaków. To się przekłada na owady, się przekłada na płazy, na jakby cały świat, który w tym żyje i z tego wszystkiego korzysta. To nie są tylko ptaki. Wiemy, że kumaki tak lubią też wypas i w takich oczkach często w starożytach bytują. Płazy również. Ale ktoś mógłby powiedzieć, po co tyle zachodu z konikami, z transportem i tak dalej? Wystarczyłaby zwykła kosiarka, jedno koszenie. Po pierwsze było wtedy mniej ptaków, bo te łąki użytkowaliśmy, kosiliśmy. Po drugie, no, mamy później problem z zebraniem tego siana. To są podmokłe łąki. Gdy spadnie czerwcowy, lipcowy deszcz, my nie jesteśmy w stanie zebrać suchego siana. I często te powierzchnie musiały zostać tą biomasą, co jest bardzo niekorzystne i dla siedliska przede wszystkim. A poza tym, no, tak jak mówimy, tworzy się mozaika, zupełnie inaczej to wygląda. No i walka z trzciną zdecydowanie idzie do przodu, ponieważ po koszeniach no, nie zauważaliśmy praktycznie różnicy. To trzcina dalej odrastała. A teraz, po kilku latach użytkowania pastwisk, no, jest jej co najmniej o połowę mniej. Także naprawdę to działa. Przestrzeń, na której ptop wypasa krowy i konie, stale się powiększa, a w tej chwili to już prawie 500 hektarów łąk w północno-wschodniej Polsce. Im więcej ich będzie, tym większa szansa na udane lęki coraz rzadszych u nas gatunków. Miejmy nadzieję, że dzięki tym działaniom przyszłe pokolenia też będą mogły cieszyć się wiosennymi głosami ptaków.
Beskid Niski. Jedno z ostatnich naprawdę dzikich miejsc w Polsce. Nic dziwnego, że przyciąga wszystkich zafascynowanych przyrodą, w tym także miłośników ptaków. Przez niewysokie góry Beskidu prowadzi szlak migracji, dlatego od ponad 30 lat ornitolodzy prowadzą tutaj swoje badania. Jesteśmy na obozie Akcja Karpatika, gdzie łapiemy ptaki po raz 20. Jest to 20. sezon badań wędrówek ptaków właśnie tutaj w Beskidzie Niskim, w okolicy miejscowości Myscowa. Mamy tutaj łącznie 100 siatek rozłożonych, rozstawionych na wszystkich obchodach, co jest sporą ilością, no ale daje to jakieś tam efekty, jeśli chodzi o liczbę łapanych ptaków. Funkcjonowanie obozu zależy w dużej mierze od ilości załogantów. Oczywiście każdy ma swoje zadanie, każdy ma swoje obowiązki. Trzeba zrobić obiad w ciągu dnia, trzeba posprzątać, umyć naczynia. Muszą być wyznaczone osoby, które chodzą co godzinę na obchody. Siedzieliśmy dzisiaj z Rena i nagle podjechał jakiś pan na rowerze i Panowie, poproszę na chwilkę tutaj za sztabem. No i my wychodzimy, oczekując prośby o 5 zł, tudzież piwo. On prosto, czy nie chcecie kupić kozy? No spodobała nam się. Używał tam wprawdzie określeń kotna i podobno Kasia stwierdził, że on zaznaczył, że ona jest w ciąży. Ja tego nie słyszałem niestety. Jeszcze dotknął i stwierdził, że to będzie kozioł. Oczekujemy jutro z rana, że obudzimy się i będzie małe koźlątko biegające po obozie. No i powoli się oswaja z nami. Nazywa się Iskra. Jesteśmy w Magórskim Parku Narodowym, właściwie w jego otulinie. Za nami widzimy Górę Kamień, w większości obszar ochrony ścisłej Magórskiego Parku Narodowego. Obszary ochrony ścisłej chronią pozostałości Puszczy Karpackiej, pozostałości buczyny z domieszką jodły, czyli takiego typowego siedliska leśnego w polskich Karpatach. O, chyba jest orlik. Ale bardzo daleko, bardzo wysoko. Widać po charakterystycznie łukowato wygiętych skrzydłach, łukowato w dół, że to jest orlik, a nie orzeł przedni. Do Magórskiego Parku przyjeżdża coraz więcej miłośników ptaków, czy to nazywających siebie birdwatcherami, czy miłośnikami ptaków właśnie. Wspominane orły, orlik krzykliwy, orzeł przedni, to są takie nasze sztandarowe gatunki. Orlika krzykliwego tutaj specjalnie nie trzeba się starać, żeby go zobaczyć. Wystarczy w okresie kwiecień, sierpień, początek września wyjść na spacer kilkugodzinny i na pewno tych orlików zobaczymy kilka, a nawet je usłyszymy. Orlik krzykliwy, jak sama nazwa mówi, jest dosyć aktywny głosowo, z nim nie będzie problemu. Gorzej z orłem przednim, który jest w kraju bardzo rzadki. Tutaj mamy 2 terytoria i żeby jego zobaczyć, trzeba mieć dużo szczęścia. Pewnie najlepiej wybrać się w okolice wsi Myscowa, która znajduje się już poza parkiem, i nad tą wsią, nad Doliną Wisłoki, nad okolicznymi łąkami i pastwiskami orły przednie stosunkowo często latają.
Chronimy te lasy nie tylko ze względu na same lasy, ale też na oczywiście zwierzęta, które je zamieszkują. Poczynając od małych ptaków wróblowych, jak muchołówka białoszyja, muchołówka mała, dzięcioł białogrzbiety, czy tam, gdzie jest więcej jodły, nawet dzięcioł trójpalczasty, poprzez sowy, czyli suweczkę, włochatkę, aż po większe ptaki. Jeśli chodzi o sowy, puszczyk uralski, najliczniejsza sowa w Beskidzie Niskim. Najważniejsze na obozie obrączkarskim jest bezpieczeństwo ptaków. Ptaki są wyciągane z sieci, zwykle wyciągnięcie ptaka to jest kilkanaście sekund, czasem 3 sekundy, czasem ptak jest mocniej zaplątany, minutę to może potrwać. Potem oczywiście wkładany do woreczka, transportowany. Woreczek jest przewiewny, ptak ma dość ciemno, więc stres jest zawsze zredukowany. No i oczywiście po doniesieniu do obozu staramy się, żeby jak najkrócej trwały wszystkie procedury, zbieranie pomiarów biometrycznych, oznaczenie ptaka, po czym ptak jest od razu wypuszczany. Z godziny 17 K3 X07 42 retrap. Łapanie w sieci jest metodą bezpieczną dla ptaków, jeśli obchody są odpowiednio zagęszczone, czyli co godzinę w optymalnych warunkach. Jeśli jest ulewa czy mocne słońce, wtedy można zagęścić obchody lub sieci podwinąć. Najwięcej ptaków łapie się w godzinach właśnie między 6 a 9 rano, do 10 około. I wieczorem około 18 i 17 jest jeszcze taka druga fala, kiedy łapie się najwięcej ptaków. - 95% powierzchni Magórskiego Parku Narodowego to są lasy. Reszta, niecałe 5% to są łąki, pastwiska. Park wykasza te łąki, wypasa również owcami, krowami, żeby po prostu ten otwarty krajobraz zachować. Nie tylko las, ale i otwarty krajobraz ze względów widokowych, ale też przede wszystkim przyrodniczych. Przyroda nie znosi kompromisów. Albo chronimy, albo nie chronimy. Tam, gdzie chcemy ją chronić, człowiek musi iść na ustępstwa. Niestety ludzie często nie zdają sobie sprawy, że to jest dziedzictwo całego kraju, a nawet szerzej, pewnie całej Europy. Z ochroną przyrody w zasadzie jest łatwiej niż nam się wydaje, bo wystarczy zostawić tą przyrodę samej sobie i ona, szczególnie tam, gdzie te siedliska nie były mocno zmienione przez człowieka, tam ona sobie poradzi. Polska. Prawdziwy raj dla miłośników ptaków. Rozpoczynamy przygodę na jej północnym skraju, gdzie leży wyspa Sobieszewska. Latem pierwszy prom przybija tu do brzegu, tuż po wschodzie słońca.
Stąd już tylko kilka kilometrów wędrówki do rezerwatu Mewiałacha, gdzie co roku buduje swoją chatkę grupa badawcza ptaków wodnych Kuling. Znajdujemy się w tej chwili w ujściu Wisły, dokładnie na kierownicach, czyli takich falochronach wyprowadzających Wisłę, tutaj przekop Wisły do morza. Czołem, co ciekawego, ptaki są. Andrzej. Czołem, jak zdrówko. Dobrze. O której macie obchód? Poszli, no trudno. Dobra, no w tej chwili jest obchód, trwa, więc poczekamy na ptaki. Załoganci wracają z obchodu. W specjalnych koszach niosą ptaki, które weszły do pułapek. Złapane osobniki nie mogą długo czekać, dlatego pod czujnym okiem kierownika obozu rozpoczyna się ich obrączkowanie. Jestem kierownikiem Kulinga już z ponad 20-letnim stażem i te obrączki plastikowe Kuling jako pierwszy zaczął zakładać na te ptaki siewkowe, gdyż one ułatwiają znacznie odczytywanie ich później przez obserwatorów. Ostatnio wszyscy mamy dobre aparaty, lunety i dzięki temu bardzo dużo ludzi bawi się właśnie w odczytywanie obrączek ptasich. Dzięki tym właśnie kolorowym obrączkom jest to proste, nie trzeba takiego ptaka chwytać ponownie, tylko z jakiejś odległości, powiedzmy nawet go nie płosząc, możemy odczytać ten numer, który następnie trafia do bazy i znamy jak gdyby dalsze losy, historię tego ptaka. A tutaj, gdzie są te patyki, też jest gniazdo. Tam czy nie? O, tutaj widać, że są dwa jaja, tu przy tej plakietce, tu gniazdo rybitwy białoczelnej. Wysiadywane, mimo że nie jest to pełne zniesienie. Tak, tylko dwa jaja, no ale no już 12 dzień to powinno się niedługo kluć. A to jest jedno z niewielu gniazd rybitw białoczelnych. W tym roku mamy dość kiepski sezon na rybitwy ze względu na dużą presję drapieżniczą na wyspie po drugiej stronie Wisły. Niestety lisy i jednoty zaczęły wcześniej wchodzić i nie udało nam się dokonać skutecznej eksterminacji drapieżników i kolonia się wyniosła. Tak naprawdę jedyne lęgi z sukcesem do etapu inkubacji jaj były tutaj na Cypru. Po rezerwacie mogą poruszać się jedynie przeszkoleni załoganci Kulinga. W tym sezonie, aby chronić lęgi sieweczki obrożnej przed presją drapieżników, Kuling korzysta ze specjalnych koszy. O, zaczyna. Tak, udaje, że ma połamane skrzydła. Sieweczka odchodzi od nas, ona ewidentnie odwodzi od gniazda. Odwodzenie polega na tym, że ptak w celu zmylenia drapieżnika, na przykład udając, że ma złamane skrzydło, odchodzi od miejsca, gdzie zlokalizowane jest gniazdo. Stąd nazwa odwodzenie. Chodzi o odwodzenie od gniazda, żeby drapieżnik był zmylony co do lokalizacji gniazda. On podąża za niby rannym ptakiem. A gniazdo zostaje w spokoju. Tak, a gniazdo zostaje w spokoju. I tutaj w tej chwili mamy gniazdo w koszu. Gniazdo jest z 4 jajami. To jest pełne zniesienie. Teraz będziemy odchodzić w miarę szybko, żeby ptaka nie niepokoić dalej, żeby one wróciły i dalej wysiadywały. Rybitwa, kolejna para. Ptaki siewkowe są bardzo interesującą grupą, przede wszystkim dlatego, że odbywają najdłuższe wędrówki z wszystkich ptaków świata. Nasze obrączki były odczytywane i w Mauretanii, ale takie najdalsze to były Ghana, RPA, czyli to jest już ładnych parę tysięcy kilometrów od miejsca zobrączkowania. Czyli też jak sobie wyobrazimy, skąd te ptaki lecą, gdzieś tam z Syberii, no to one mogą przelecieć 12 tysięcy kilometrów w ciągu takiej podróży maksymalnie. No i żeby im się ta podróż udała, żeby doleciały na zimowisko, bardzo są takie ważne miejsca przystankowe, gdzie one odpoczywają, ale przede wszystkim jedząc nabierają tej energii na dalszą podróż. Tutaj na przykład w ujściu Wisły mamy rezerwat, gdzie zamykamy go przed dostępem turystów po to, żeby te ptaki w spokoju mogły właśnie nabrać tych zapasów, żeby pokonać kolejny etap swojej wędrówki.
Ja tutaj jestem edukatorem i to oznacza, że edukuję turystów na platformie widokowej, pokazuję im, co jest w rezerwacie, jaką tutaj mamy funkcję, co chronimy i w jaki sposób. Dużo ludzi pyta się mnie, czy naprawdę nie można wchodzić i że oni bardzo by chcieli troszkę tam się jeszcze przejść, no ale oczywiście tłumaczę im, jak ważne jest to, żeby nie naruszać tej tutaj struktury rezerwatu. Tymczasem podczas obchodu rezerwatu Anię i Andrzeja spotyka niespodzianka. Mamy 2 pisklęte rybitwy białoczelne, ja pójdę po obrączki, zaraz będę. Mamy takie przystosowanie do ukrywania się na piasku, pomimo że nam się wydaje, że jest równo, nie ma żadnych traw, to takie rybitwy łatwo znaleźć, ale jakbyśmy je właśnie wypuścili teraz, one by sobie gdzieś tam odbiegły, to myślę, że już mielibyśmy bardzo wielki problem, żeby je z powrotem odnaleźć. Okej. Tu już na pisklęte tej wielkości można założyć obrączkę. Taki ptak już jest zaobrączkowany. Za chwilę go puścimy. Chcemy puszczać razem? Tak. Trwa sezon lęgowy, tu nie powinniśmy tu być, ale praktyka pokazuje, że obecność obozu tutaj i stała obecność ludzi, którzy odstraszają lisa, powoduje, że to są pierwsze lęgi z sukcesem, bo cały maj, cały czerwiec one się nie kluły, te pisklaki, były zjadane. A tutaj obóz jest od 2,5 tygodni w tej chwili, no i już drugie ptaki się wykluły, bo to są ptaki, które składały jaja na początku obozu. No tam są jeszcze 2 ptaki. Tak, w Wacku 2 alpiny. Ujście Wisły jest bardzo cennym miejscem dla ptaków w zasadzie w każdej porze roku. W tej chwili mamy taki dość specyficzny okres, bo jeszcze trwa sezon lęgowy, czyli mamy ptaki, które ujście Wisły wykorzystują jako miejsce do odbywania lęgów. Ale też już dla innych gatunków rozpoczęła się wędrówka. Głównie mówimy o ptakach, które lecą w kierunków północnych, północno-wschodnich i w tej chwili znajdują się w trakcie migracji. I między innymi tym gatunkom się przyglądamy na obozie. Właśnie te pułapki, które sprawdzamy, służą do łapania ptaków siewkowych. Niewiele jest już w Polsce takich miejsc jak rezerwat Mewiałacha. To zaledwie malutki skrawek lądu, który pozostawiliśmy przyrodzie. Czy niezbyt mały? Czy presja ludzi nie okaże się i tu zbyt silna? Często ludzie nam zarzucają, że my zamykamy tą plażę dla siebie, że nie wpuszczamy. No ale rzeczywiście właśnie takie zamknięcie, czy nie wpuszczanie ludzi wszędzie na tą plażę jest gwarantem tego, żeby one miały trochę spokoju i żeby na przykład mogły się zatrzymać w trakcie swojej wędrówki. Wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że ochrona takich miejsc nie uznaje kompromisów. Ruch turystyczny musi być tu kontrolowany, a obecność załogantów Kulinga jest tego najlepszym gwarantem. Dziś żegnamy się z obozem Kulinga i ujściem Wisły, ale wrócimy tu niebawem, by odsłonić kolejne tajemnice tego miejsca. Z Wyspy Sobieszewskiej przenosimy się na wschód, na Podlasie, gdzie wraz z Pawłem z Komitetu Ochrony Orłów zmierzamy w kierunku podmokłego lasu. Cześć. Cześć. Fajnie. Cieszę się na to, co mamy dzisiaj zrobić. Gdzie to gniazdo? Gniazdo jest bardzo blisko, w tym lesie, w takim obniżeniu już bagiennym, schowane na świerku. Podmokłe lasy Podlasia to magiczne miejsce. Orliki krzykliwe chętnie zakładają tu gniazda. Zwykle na obrzeżach drzewostanów otoczonych łąkami, co zapewnia im bliskość żerowisk. Ochroną ptaków drapieżnych, w tym orlika, zajmuje się Komitet Ochrony Orłów. Żeby było romantycznie, wpłynąłem na suchego przestwór oceanu
Wóz nurze się w zieloność i jak łódka brodzi. Wśród fal łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy Burzanu. W Komitecie Ochrony Orłów zajmujemy się głównie ptakami szponiastymi, ale też niektórymi sosowami i bocianem czarnym. Przede wszystkim zajmujemy się ochroną strefową i monitoringiem gatunków szponiastych, czyli wyszukujemy stanowiska rzadkich gatunków. Samo wiesz, że tu jest, nie? Duży krok może być. Ale ten ułamek, tak? Nie tutaj. Tu? Może tam. Ja, tam. O, klują się dwa. Błotniak łąkowy zakłada gniazda na ziemi, najczęściej są to uprawy zbóż. Takie lęgi staramy się odnaleźć jeszcze przed żniwami, rozmawiać z rolnikami, którzy są właścicielami tych pól, żeby pozwolili nam na przykład na zabezpieczenie lęgu albo opóźnili troszkę planowane prace. Będziemy obrączkować dzisiaj, nie? Taki jest cel. Mam nadzieję, że pisklak będzie. Gniazdo sprawdzałem wcześniej, także gniazdo jest zajęte. Jeśli wszystko poszło dobrze, to jest pisklaczek, którego dzisiaj zabrączkujemy. I co to tutaj, tak? Tutaj gniazdo jest tak dosyć trudno widoczne na czubku tego świerka. Jest to jedno z fajniejszych gniazd, bo co roku ptaki tutaj wyprowadzają młodego, także spodziewamy się pisklaka, tym bardziej, że widać, że są świeże odchody. Świadczą o tym, że w gnieździe jest pisklak w przypadku orlika, bo dorosłe orliki nie załatwiają się przy gnieździe. Nie wiesz, czy jest jeden, czy dwa? Jest w miarę jeszcze wcześnie, także teoretycznie mogłyby być i dwa pisklaki, chociaż kainizm, czyli to zjawisko, że starszy piskle zabija młodsze, odbywa się na wczesnym etapie, więc spodziewam się, że będzie raczej jeden pisklak. Raz mi się zdarzyło zaobserwować kainizm, kiedy starsze piskle, takie około 2,5 tygodniowe, nękało te młodsze już miało całą głowę we krwi, jedno oko rozwolone. Taki przykry widok, no ale taka jest natura w przypadku orlika, po prostu to jest gatunek duży, to jest 1500 gram ptaka, także w ciągu 8 tygodni orliki muszą wychować pisklaka, który waży 1,5 kg, a karmią go małymi ofiarami, takimi jak norniki, jak płazy, jak małe pisklaki. No teraz wiesz, że my tu jesteśmy, ale z daleka czasem odpowiada i te gniazdo tak znalazłem właśnie na głos pisklaka, bo trudno je dostrzec. Znajdując nowe stanowiska, wnioskujemy do regionalnych dyrekcji ochrony środowiska o utworzenie tzw. stref ochrony. To są strefy, w których ptaki te nie są niepokojone. Strefa całoroczna zabezpiecza cały drzewostan, które ptaki sobie wybrały do założenia gniazda, czyli otoczenie w zależności od gatunku 100-200 metrów wokół gniazda. Natomiast strefa ochrony częściowej jest strefą większą, służy temu, żeby ptaki nie były niepokojone, ale tylko i wyłącznie w sezonie lęgowym. Jest jeszcze mały, więc nie stawia oporu specjalnie. Pisklak jest w wieku pewnie około 3 tygodni. Niecałych drugiego pisklęcia nie ma, no nie widać skorupek ani śladów, także ciężko powiedzieć, czy w lęgu były 2 jajka, czy też było tylko 1 jajko, bo tak też często się u orlików zdarza. Orliki obrączkujemy zazwyczaj 2 obrączkami. Jedna to jest standardowa obrączka ornitologiczna, druga to jest taka kolorowa obrączka do odczytu. No, pozbywa się już, widzę, piór puchowych. Tak.
No, to też obecność puchu później w gnieździe, tak dużo puchu, to znaczy, że już jest, że w lęgu był przynajmniej średniej wielkości piska, który zmieniał generację piór puchowych. Ten puch na gnieździe, który zwłaszcza na takich gniazdach, na przykład na świerkach, takich na drzewach, które są żywiczne. I do tej żywicy ten puch się przykleja, także czasem nawet w grudniu można powiedzieć, że w tym gnieździe był pisklak na późnym etapie, który zmieniał generację puchu. Ten kolor obrączki czerwony to jest zarezerwowany dla orlików w Polsce. Kod krótki, 3-znakowy. Często jesteśmy w stanie go odczytać z dobrych zdjęć. Nawet ptaka w locie. On się będzie troszkę bronił, oczywiście. Jest na tyle duży, że widzi zagrożenie, ale na razie jego obrona jeszcze nie wystarczy. Jeśli chodzi o orliki krzykliwie meduże, wiemy o wędrówkach, głównie dzięki zastosowaniu telemetrii. Dla mnie bardzo cenne wiadomości o dyspersji natalnej, czyli odległości, którą orlik przebywa od miejsca urodzenia do miejsca pierwszego lęgu. To jest bardzo ciekawe, bo mimo że orliki są długimi wędrowcami, jesienne wędrówki, które one pokonują aż w zasadzie do południowej Afryki, aż do RPA, to jest nawet 11 000 kilometrów wędrówki. Natomiast powracają blisko miejsca urodzenia. Piskle orlika zostaje zaobrączkowane. Ma niewiele czasu, by przybrać na wadze i wytworzyć pióra. Od momentu wyklucia do wylotu z gniazda mija zaledwie około 50 dni. Młody orlik ma przed sobą jeszcze jedno trudne zadanie. Musi nauczyć się latać i polować. Na przełomie sierpnia i września po raz pierwszy w życiu dozna też niezwykłego uczucia. Będzie to niepokój migracyjny, który zmusi go do lotu na południe, w kierunku odległych zimowisk. Ale to jest niesamowite, że to nielotny piskak, który tu przed nami leży, gdzieś w końcówce września powinien być w Afryce. No, w końcówce września może jeszcze nie będzie w Afryce, bo on tak w połowie września wyruszy dopiero, także, ale no w koniec września to on już powinien gdzieś być na Bliskim Wschodzie. No cóż, musimy go jak najszybciej oddać. Tym bardziej, że zaczął wołać. Wracasz ze mną na górę. Wszystkiego dobrego. No, średni sukces lęgowy to jest niecałe 70%. Nie jest to dużo, natomiast pierwszą zimę pewnie przeżyje, myślę, że nie więcej niż 50% ptaków. Potem z każdym kolejnym rokiem szansa na przeżycie jest większa, no ale do pierwszego rozrodu, czyli do 5. roku życia, niestety tych orlików dużo nie przeżyje. Piskle musi jak najszybciej wrócić do gniazda. W okolicy czeka już rodzic, który coraz częściej nawołuje swojego potomka. Dobro młodego orlika to bezwzględny priorytet w pracy ornitologa. Tu żegnamy się z naszym młodym bohaterem. Być może spotkamy się jeszcze kiedyś na rozległych łąkach Podlasia, Lubelszczyzny czy Karpat. Obrączki, które otrzymał młody orlik, pozwolą nam go wówczas rozpoznać. Miejska dżungla. Ptaki z zadziwiającą łatwością znalazły w niej swoje miejsce. Wysokie bloki, przemysłowe budynki, kominy kopalni stały się siedliskami, które chętnie wykorzystują. Zadziwiająca jest różnorodność gatunków, które oswoiły sobie miasto. Sójki, szpaki, kosy, sierpówki, sroki, kawki i kopciuszki. A jednak bohater miejskiego nieba jest tylko jeden. To często mylony z jaskółką jeżyk, który upodobał sobie wysokie bloki dużych metropolii.
Idziemy sprawdzić, czy są jeżyki w budkach. Tutaj na osiedlu jest sporo ocieplonych bloków i w momencie, kiedy te bloki są ocieplane, czyli jeżyki tracą miejsce, gdzie gniazdowały, w ramach takiej rekompensaty wiesza się budki. Jest późne popołudnie, wczesny wieczór, czyli to jest najlepszy moment do obserwacji jeżyków. One w tym momencie powinny powoli już wracać z miejsc, gdzie polowały. Jeżyki to są niesamowite ptaki, które mieszkają właściwie wszędzie wokół nas, a często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Owszem, widzimy, że latają sobie jakieś takie czarne ptaki, krzyczą coś, ale nie wiemy za bardzo, co to jest. Wielu ludzi myśli, że to są jaskółki, czarne jaskółki i no, nie jest to do końca prawda, bo jaskółki też mieszkają w budynkach, ale to są najczęściej jaskółki dymówki albo częściej na osiedlach to są oknówki. A jeżyki, mimo że są bardzo podobne z wyglądu do jaskółek, nie są jaskółkami. To jest osobny rząd ptaków, mają takie sierpowate skrzydła i w odróżnieniu od jaskółek są całe właściwie, można powiedzieć, takie czarne, ciemnobrązowe. Jaskółki z kolei mają wyraźnie białe brzuchy, podgardla, nadogonia, a jeżyki można powiedzieć, że właściwie są całe czarne. Budki dla jeżyków wiesza się na najwyższej kondygnacji, w takim miejscu, żeby pod budką nie było żadnych wystających elementów. One wtedy, kiedy wylatują z budki, mogą się tak swobodnie spuścić w dół, nabrać tego pędu powietrza pod skrzydła i rozpocząć swój lot, ponieważ jeżyki to są doskonali lotnicy, jedni właściwie z najlepszych lotników w świecie ptaków. Większość swojego życia, zdecydowaną większość spędzają po prostu w locie. Dla jeżyka patrzącego na świat z góry, wysokie budynki blokowisk przypominają górskie granie. To gatunek, który niegdyś gniazdował jedynie w dziuplach najwyższych drzew albo w skalistych partiach gór. Dziś jest ptakiem kojarzonym z miastami, a jego głos chętnie wykorzystuje się w udźwiękowieniu romantycznych komedii i wszelkich innych filmów, których akcja rozgrywa się w miejskiej dżungli. Szukać w innym miejscu. Tam jest już ten blok, który mamy do sprawdzenia. O, tu mamy też budki świeżo powieszone, ładne. Żeby ptaki będą miały gdzie mieszkać. Podczas prowadzonej termomodernizacji pojawiło się podejrzenie, że w szczelinie znajduje się gniazdo ptaków. Ornitolog prowadzący nadzór nad budową musi to sprawdzić. Dziękuję. Muszę zorientować, co ja widzę w ogóle. Wygląda, że nic tu nie ma. Nie widać tam ani śladów za bardzo, ani dojechałam do końca i tam po prostu już nic nie widzę. No gdyby ich nie było, to by po pierwsze albo by nas zjadły komary, albo musielibyśmy non-stop robić chemiczne opryski, a to nie są fajne. Dokładnie. Wszystko jest po coś. Wszystko jest po coś. No niestety człowiek czasem tak ma, że zachwieje tą równowagę, ale przyroda sobie zazwyczaj da radę. A im mniej się człowiek do niej wtrąca, tym lepiej.
2012 roku podjęliśmy decyzję o termomodernizacji około 120 budynków na tym osiedlu, na którym się znajdujemy, aby dochować zapisów ustawy o prawo budowlane i ustawy o ochronie przyrody. Musieliśmy się zainteresować tymi ptakami, które tutaj na osiedlu u nas żyją. Budynki wielkopłytowe, otwarte spojiny pomiędzy płytami, doskonałe siedlisko dla m.in. jeżyków i stropodachy wentylowane, które również mają otwory i ptaki sobie dają radę z dostaniem się na stropodachy i tam również mają doskonałe siedliska. Największą przyjemnością tego lata były sygnały od mieszkańców, że mogą po południu usiąść na balkonie i obserwować jeżyki, nie oganiając się od komarów. Taki jeżyk od wylotu z gniazda przez spokojnie 1,5 roku, czasem nawet 2, nie siada w ogóle. Cały ten swój pierwszy okres życia spędza w powietrzu. Najpierw tutaj u nas w Polsce, w Europie, a potem odlatuje w połowie sierpnia do Afryki i tam całą tą naszą zimę spędza w powietrzu. Niejednokrotnie oblatując właściwie całą Afrykę, trochę oceanu i środkową Afrykę, polując cały czas w powietrzu, śpiąc w powietrzu, jedząc w powietrzu i wszystko inne robiąc w powietrzu. Następnie wraca na kolejną wiosnę w maju do nas, do Polski i wtedy jeszcze nie siada, bo wtedy głównie lata. W drugim roku życia one nie gniazdują, tylko szukają sobie jakiegoś miejsca dogodnego do gniazdowania. W tej chwili mamy na ziemi bardzo dużo budynków i bloków. One tak naprawdę wizualnie bardzo przypominają skały. Jeżykom też, stąd też wiele jeżyków wtórnie wprowadziło się do miast w procesie tak zwanej synurbizacji i używają nasze budynki, nasze bloki zamiast właśnie tych skał. Czasem jest tak, że przez cały dzień jest cisza zupełna na osiedlu, bo one gdzieś sobie latają, czasem nawet na kilkadziesiąt kilometrów od miejsc gniazdowania. Potrafią w ciągu dnia zrobić kilkadziesiąt do kilkuset kilometrów, nawet w pogoni za owadami i innymi bezkręgowcami, które łapią w taką rozwartą paszczę. W ciągu jednej doby one potrafią złapać spokojnie nawet do kilkunastu tysięcy komarów. Ptaki bardzo dobrze przystosowały się do tej miejskiej dżungli. Część ptaków wręcz skorzystała na tym, że mieszkamy w takich miejscach, a nie innych i korzystają z tych bloków jako z miejsc gniazdowania i sobie całkiem dobrze radzą. A z naszą pomocą mogą sobie radzić jeszcze lepiej. Zatoka Gdańska. Jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla birdwatcherów. Ptaki migrują tutaj intensywnie wiosną i jesienią, a od grudnia do marca zimują na Bałtyku gatunki z północy – alki, kaczki i nury. Nic dziwnego, że ptasiarze darzą morze szczególnym sentymentem.
Rol mojego konia wytrzymowe. Dla ptasiarzy atrakcją są zimowe rejsy na ptaki. Dają one szansę na obserwację gatunków, które zimują na morzu, z dala od brzegu. Grupa wynajmuje najczęściej mały kuter. Trzeba zmierzyć się z zimnem, deszczem i często chorobą morską. To już obserwacje ekstremalne. Samek, czemu jest tak mało markaczek? Widzisz, uchli jest sporo lodówek. Markaczka bardziej na zachód jest. A markaczki bardzo mało. One na zachód. Przez te dni to byśmy nie było ani jednej markaczki. U Zdenka jest mnóstwo, tam na Szczecin i tak dalej. Na Szczecin, na Świnoujście, w tamtą stronę. U nas więcej jest uchli zawsze. Ja chcę taką całą czarną kaczkę i żeby miała biały kark. To ja będę szczęśliwy wtedy. Pamiętaj, jakbyś taką widział, to mi wołaj. A to jakbyś miała coś pomarańczowego, to nie? Nie, nie, taka jedynie nie chcę. Ty, Alki, nie? Alki na pierwszej. No wiesz, z aparatem też nie jest lekko utrzymać, tym bardziej, że jest, wiesz, dużo cięższy, nie? Perko z dwuczuby na 12 płynie. Adamowi opowiadał jakiś rybak, w kątach rybackich chyba, że wypłynął daleko na morze i właśnie jakiś mały pingwinek mu pływał przy samym statku, nie? Alczyk, no co innego. I mówi do niego Adam, że może alka on. Człowieku, wiem jak wygląda alka, nie? To było 2 razy mniejsze, nie? Także alczyk. Sztorm na Bałtyku to najlepsza pogoda dla birdwatcherów. Im silniejszy, tym lepszy. Wtedy jest szansa na obserwację szczególnie rzadkich gatunków przygnanych przez wiatr. Prowadzimy obserwację ptaków na morzu. Jest to dość specyficzna forma birdwatchingu, z angielskiego zwana, no właśnie, patrzymy w morze, sea-watchingiem, właśnie obserwacją morza. Jest to dość nietypowa forma aktywności dla ornitologów. Przede wszystkim wyjątkowo zależna od warunków atmosferycznych, od pogody. Północno-zachodnie kierunki wiatrów powodują, że ptaki po pierwsze właśnie chcą odbywać wędrówkę, po drugie są na tyle blisko, że je widać. No chociaż to też nigdy nie są odległości bardzo bliskie. Ten sea-watching jest o tyle trudną formą patrzenia na ptaki, że na ogół ptaki lecą daleko. Przelatują dość szybko, co wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w oznaczaniu. No i same warunki. Sam silny wiatr powoduje, że jest to dość ciężkie, raz, że jest zimno, ale warto. Ale wyszło coś. A to będę patrzył później. Na razie jest fajnie. Coś tam wyszło. No, przeszły w drugą stronę. O! Wiesz, jak wasze głowy są, tam jest ciężko cokolwiek wstryknąć tu. W ogóle ptaków mało, nie? Takie gdzieś pojedyncze uchle śmigają. Już lodówek coraz mniej. Mewy teraz w Krakowie poglądam. A tam są lodówki, nie? Obserwacje ptaków na morzu w odróżnieniu od innych mogą nam przynieść gatunki, które normalnie trudno zobaczyć. Bardzo ważne w planowaniu obserwacji na morzu jest śledzenie warunków atmosferycznych, ciągłe śledzenie pogody i wyłapywanie tych sztormów, bo to właśnie sztormy dają największą okazję do ciekawych obserwacji. No i takim istotnym elementem jest właśnie to codzienne jesienne przeglądanie pogody, tak żeby utrafić dzień z dobrym wiatrem i właśnie tak jak dzisiaj, takie
zapowiadane dobre warunki atmosferyczne powodują, że zjeżdżają się ludzie nawet z całej Polski po to, żeby stanąć gdzieś tu na Mierzei Wiślanej i prowadzić obserwacje w nadziei, że pojawi się jakiś wydrzyk czy burzyk albo inna mewa trójpalczasta. Często też jest tak, że takie zgromadzenia ludzi z lunetami na plaży wzbudzają zainteresowanie przechodniów, turystów. Ludzie podejrzewają, że albo kręcimy jakiś film, albo że wypatrujemy manewrów morskich i statków, które strzelają torpedami. I jak się dowiadują, że obserwujemy ptaki, czy jest dla nich mniej spektakularne, to się nie mogą nadziwić, że przykład często w listopadzie w naprawdę kiepską pogodę potrafimy poświęcać swój czas, żeby właśnie stać na plaży i wypatrywać czegoś, co będzie leciało daleko od brzegu na morzu. No ale to trzeba zasmakować, żeby wiedzieć, na czym ta gra polega. W ostatnim odcinku sezonu próbujemy odpowiedzieć na pytanie, które stawiamy chyba od początku. Czym jest i skąd bierze się pasja obserwowania ptaków? To opowieść o młodym, ale już mocno zasłużonym ptasiarzu, ornitologu, birdwatcherze. No właśnie, o kim? Dla mnie ptaki to już przekraczają jakby pojęcie pasji, to już jest dla mnie w jakiś sposób uzależnienie. Tylko uzależnienie pozytywne. Czuję, że nie mógłbym już na tym etapie bez tego żyć. Widzę po sobie na przykład, jak mam kilka dni takie, że nie mogę wyjść w teren, muszę się na przykład uczyć, czy mam jakieś inne rodzinne sprawy, czy po prostu jestem chory, od razu robię się nerwowy, czegoś mi brakuje zdecydowanie w ciągu dnia. Birdwatcher to osoba, która poświęca czas po to, żeby obserwować ptaki, która jest zafascynowana ptakami, która chce zobaczyć ich jak najwięcej, przebywać z nimi jak najwięcej i jest gotowa przejechać setki kilometrów, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie jest aktualnie zlotowisko gęsi, masa innych ciekawych tematów. Nie wiem, jak to sformułować dobrze. Na Uniwersytecie Gdańskim mamy mnóstwo ornitologów, jest mnóstwo również birdwatcherów. Jest osób, które poświęcają całe życie właśnie po to, żeby badać ptaki i je obserwować. To właśnie na Uniwersytecie Gdańskim mają swoją siedzibę takie organizacje jak Akcja Bałtycka, czy też Kuling. Grono, którym się otaczam, ludzie w moim otoczeniu, to są prawie wyłącznie osoby związane z ptakami. Wychodzę z założenia, że prędzej czy później przyjaźń czy inne relacje z ludźmi, którzy nie podzielają tej samej pasji, nie kochają tego samego, to się może zepsuć szybko.
nie jestem sam u nas na uniwersytecie. Oprócz mnie studiują również Marcin na przykład, czy Marta. Jest spora ekipa młodych osób, które również chodzą w teren, więc poza właśnie tymi profesorami, poza doktorami mam też osoby, z którymi mogę wychodzić w teren. Dużo to daje, ponieważ wzajemnie się motywujemy, wzajemnie jakoś się nakręcamy. Jeden, 3, 3, 8, 0, 13. Jakaś taka jest. Dzika? Dzika. No nic. 20.00, samica, wiek I, gatunek Pamaj. Tłuszcz 2. Pamiętasz tego myszołowa krogulca w tej sieci? Tak, biega na lewo i prawo. Ja tutaj z tej sieci też jastrzębia kiedyś wyciągnąłem, kukułkę. Fajna siatka. Ja na przykład czuję się birdwatcherem, ale też czuję się obrączkarzem. Czuję się, że łączę te dwie jakby dziedziny w jedną całość i to mi sprawia największą przyjemność i to jest taką moją życiową pasją i czymś, czego nigdy nie porzucę, co kocham. Ptaki trzymają właśnie w tej pozycji bezpiecznej, gdzie między środkowym i wskazującym palcem ląduje głowa, a resztą właśnie ciała delikatnie obejmujemy ptaka. Natomiast możemy operować swobodnie różnymi częściami ciała, na przykład właśnie skrzydło jest bardzo istotne do ustalenia chociażby wieku, bo tutaj patrzymy akurat u bogatki na pokrywy duże i pokrywy pierwszorzędowe. Chodzi o tak zwany kontrast. Tutaj skraj tych pokryw pierwszorzędowych jest niebieski, tak samo jak dużych. Pióra są okrągłe, co wskazuje, że jest to ptak dorosły. Jest to dorosły samiec bogatki. Samiec, ponieważ po pierwsze ta czarna smuga na brzuchu rozszerza się w stronę ogona, jest coraz większa, dalej czarna. U samicy zwężałaby się oraz przecierała białą barwą oraz głowa u samca jest metalicznie czarna. U samicy byłaby te pióra byłyby biało obrzeżone. Także tak to wygląda. Dobra, puszczamy ptaka. Temat obrączkowania ptaków wzbudza sporo kontrowersji, ale te kontrowersje głównie mają swoją przyczynę w braku wiedzy. Czasami, jak na przykład łapiemy kaczki czy mewy na bulwarze w Gdyni, osoby podchodzą, pytają, co robimy, dlaczego to robimy i to jest bardzo dobre, bo gorzej by było, gdyby te osoby się nie interesowały, gdyby to życie ptaków, życie zwierząt było dla nich obojętne. Natomiast ja osobiście nigdy nie spotkałem się z jakimś negatywnym przypadkiem, żeby ktoś mnie przegonił. 13 września z godziny 7:53. On tak się odzywa? Tak, no, kontaktowym głosem. Tak, i się odzywa. Na obozach też sporo osób nas odwiedza. Są to nie tylko osoby dorosłe, ale też dzieci, które przychodzą razem z rodzicami czy opiekunami. To jest akurat moje ulubione grono słuchaczy. Często jak obrączkuję, przychodzą dzieci, to ja się nimi zajmuję. Ja do nich mówię, ja im daję popatrzeć z bliska na te ptaki, bo dzieci to jest przyszłość. Kto później będzie obserwował te ptaki, kto je później będzie obrączkował. To są bardzo proste, podstawowe sprawy. O nie trzeba też zadbać teraz, a nie zadba się o to później. Zapisuję wszystkie ptaki, które były. Ty będziesz kopał, dobry. Dobrze polecę. Tutaj mamy słynny kiblowskaz. Proszę bardzo, wolny, zajęty. Szybki kurs obsługi. Co? Historyczne wbicie szpady. To jest bardzo duży kontrast, kiedy na obozach spędzamy ze sobą czas tak tygodniami, widzimy siebie w różnych sytuacjach, czasem się na siebie wściekamy. Jedni to lubią jeść, inni tamto, więc tutaj są różne zgrzyty, ale to też uczy takiej współpracy z ludźmi nie tylko na płaszczyźnie obozowej czy ptasiej, ale też pomaga w życiu. No i właśnie kontrastem jest, jak później takie osoby widzi się na uczelni, nie w brudnych spodniach, nie w kaloszach, nie w woderach, tylko w normalnych ubraniach, takich do ludzi. To jest kawał historii, jeju. No jeszcze jaki? Jeszcze zeszt. Można porównać, jak wyglądają kiedyś i teraz. Pierwszy zaszyt akcyjny, rok 1960, to się jeszcze wtedy akcją bałtycką w ogóle nie nazywało. Była to
Jednorazowa akcja studentów Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Warszawskiego. Postawili sobie kilka siatek na terenie obecnego rezerwatu Ptasi Raj. To wtedy jeszcze nawet nie był rezerwat. Jest napisane: ptaki złapane w siatki Górki Wschodnie 11-24 września. Zeszyt w kratkę zapisywany ołówkiem. Jest pierwszy ptak. Proszę bardzo. Niesamowite. Swoją drogą, paradoksalnie biegus malutki. Dopiero prawda? później rodzik. Samo oznaczanie w ogóle ptaków to wtedy jeszcze była, nie wiem, był jakiś jeden może przewodnik na całą Europę, taki jeszcze pierwszy, nie było Svensona, nie było tego, z czego my dzisiaj korzystamy. Wszystko dopiero było odkrywane. Wszystkiego musieli się chłopaki nauczyć, chłopaki i dziewczyny zresztą, bo to nie byli sami chłopaki oczywiście. Zaczęło się od tego, a możemy sobie wziąć teraz ostatni zeszyt przykładowo. O, to jest ostatni zeszyt L na Bukowie. Więc masz porównanie, jak to się zmieniło. Skrzydło 261. Tutaj, że normalnie wpisywaliśmy. Nie, tutaj piszesz Euring po 1. Uwaga. Aha, no to wiek Czyli piszesz A i... Euring po 1. Dobra, to... No, jeszcze trochę dognę to. To w ogóle mój pierwszy ptak, którego wyciągnąłem z Wacka. Tak? Śmieszka, no. W momencie, kiedy tylko obserwujemy ptaki w terenie, nie zwracamy uwagi na wiele szczegółów. Dopiero kiedy trzymamy ptaki w ręce, widzimy, jak wiele partii ciała, partii piór posiadają, że to wszystko się liczy po to, żeby oznaczyć wiek, oznaczyć płeć. Są gatunki, które ciężko jest oznaczyć w terenie, jeżeli chodzi o wiekowanie czy oznaczanie płci, natomiast w ręce jest to zupełnie inna sytuacja. Widać fajnie. Dorosły ptak bez żadnych brązowych Tu ma pełno brązowych. łusek. Rzędówki, małe, średnie. Dobra. To co do zdjęcia 3 i na stronę i lecą, tak? Masz schowany plastik? Mhm. Zawsze można... Dobra, stary, koniec. Patelnię możesz przynieść. O, będzie super. Taką tą głęboką. Tak, taką, żeby kulę tam usmażyć. Po co ty Za nisko celujesz. Agata liczyła i podobno będzie. Kopaliście? No, kopiemy tylko wodę. Muszę. Spociłeś się. Tak. Nie no, po co to jest... Mamy same boże. Alvaro jaki pomysł. Alvaro w koszuli, jej. Taki korpo szur. A to ty trzymasz, tak? Odłożyć. Ja na przykład energicznie strasznie reaguję na słowo hobby. Hobby to jest zbieranie znaczków, a ptaki to jest sens życia, to jest powołanie. To jest coś, o czym myślę za dnia, a w nocy śnię o tym. I to mnie będzie napędzać do końca życia, to nie jest jakiś epizod też w życiu. Moim zdaniem jutro będzie super dzień, bo kilka dni było sztormu, więc ptaki po sztormie zaczną lecieć, tym bardziej zaczną lecieć, ponieważ burza będzie po południu, więc mamy kilka godzin, gdzie ptaki mogą ruszyć i przemieścić się kilkaset kilometrów nawet. A ile jechałeś na sieweczkę długonogą w tym roku? To już jest kategoria choroba psychiczna. Byliśmy w Tatrach, obserwowaliśmy ptaki w Dolinie Kościeliskiej i wieczorem, kiedy dojechał do nas Szymon, dostaliśmy SMS-a z wiadomością, że jest sieweczka długonoga. Pamiętam, że spojrzałem na Werkę i powiedziałem:
kurde, to jest gatunek, na który muszę jechać. Dobiegliśmy do pola namiotowego, spakowaliśmy plecaki i pobiegliśmy na autobus. Autobusem do Łodzi. W Łodzi byliśmy o 2 chyba w nocy, odebrał nas Sławek i jechaliśmy w piątkę, żeby zobaczyć sieweczkę, która przyleciała pod Gdańsk. Co, idziemy na stację, nie? 5 minut nam się przyda. Dobra, Igor, teraz Ciebie słucham. Według mnie w prawo. Jeszcze dalej prosto, tak? Tak. No to jadę. Za 450 metrów pokazuje, że w prawo. No to tak jedziemy. Jeszcze 200 metrów. Z pół godziny spokojnie, zanim zacznie się rozjaśniać, tak porządnie. Tu może zatrzymamy się, nie? Może tak. Cicho, żeby... Może ptak się poruszy i w ten sposób będzie można go chociaż namierzyć. Chociaż jest bardzo trudna ta siewka do namierzenia. Chodź zobaczyć, po czym będziesz szukał. Jest. Pokaż Michał. No, jestem. Weźcie tą lunetę tu. No jest. Jest. Super. No. Teraz zerknęła lekko w lewo. Coś tam pożerowała. Cześć! Co dobrego? Wszystko porządnie. Mam w tym. Nie ma wątpliwości teraz. Teraz nie ma. Samuela, który to twój gatunek? 310. 310. 317. 310. 318. 304 to... Pierwszy Twitch nad morze? Nie miałem nigdzie tak dalekiego. No ale tutaj Samuel jest niezłym przykładem. Wczoraj o tej godzinie wspinał się. Na Giewont. Leżał krzyżem na Giewoncie. Jak podjedziesz do Pustkowa, to jest taka sama replika krzyża. I po co ja jechałem w te góry? No ale nie, to będziesz w jeden dzień pod tym samym, wiesz. Ale teraz musicie nad morze jeszcze podjechać, żeby zaliczyć, wiesz, i góry, i morze. No. Przy Twitchu jest zawsze to ryzyko, że ptaka nie będzie. No tak. Pokonasz kilometry, okłamiesz żonę. I spóźnisz się 5 minut. Zwolnią cię z pracy i spóźnisz się 5 minut i taka nie będzie. Chyba każdy miał z nas taką sytuację. Ale z tym się trzeba liczyć, jak jedziesz. Zaliczył pudło. No, to wszyscy mamy dzisiaj lejfera, czyli ptasiarskim po prostu zwyczajem. Kopa w dupa. Proszę. Trzymaj sobie. Na szczęście. Dziękuję, Igor. Jedna nieprzespana noc, 1 dzień urlopu mniej na koncie. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj robiliśmy Twitch, czyli pojechaliśmy obserwować ptaka, który pojawił się zupełnie nagle, który jest bardzo rzadki. Pierwsze stwierdzenie dla Polski, sieweczka długonoga w Łaszce na Pomorzu. Przyjechaliśmy 580 km z Katowic i będziemy musieli zaraz wrócić kolejnych 580 km, ale było warto. Mimo poranku mglistego i trochę zimnego udało się nam stwitchować ptaka. No zresztą z nami była cała masa ludzi z całej Polski, która podobnie jak my przyjechała i zrobiła podobną historię, żeby zobaczyć tego rzadkiego ptaka. Często ludzie zadają pytanie po prostu, czemu akurat ptaki, czemu nie ssaki, czemu nie gady, czemu nie rośliny.
I tutaj takim podstawowym, największym argumentem jest właśnie to, na jakie niesamowite odległości latają ptaki. To, że nie potrzebują żadnej mapy, GPS-a. My czasami się gubimy w własnym mieście, a ptaki potrafią przelecieć, tak jak nasze bociany na przykład. Lecą na samo południe i potem wracają stamtąd, trafiając idealnie w swoje gniazdo. To jest coś niesamowitego. Ornitologia to nie są ludzie, którzy siedzą w jednym miejscu, którzy czekają na jakieś ptaki, którzy spędzają ten czas w jakiś nudny sposób. Natomiast są to osoby, które prowadzą bardzo, bardzo aktywny tryb życia. To życie jest pełne przygód, pełne emocji, jest w nim mnóstwo postaci, mnóstwo miejsc. I tutaj trzeba uświadamiać, trzeba mówić to ludziom, trzeba zwracać im uwagę, że ptaki, które są tylko dla nich tłem, mogą być czymś więcej, mogą być ich pasją, mogą naprawdę zmienić ich życie na dobrą sprawę. Łamiąc system jest się dziwakiem, jest się kimś innym w społeczeństwie. Ludzie niestety żyją z dnia na dzień, żyją jak ćmy. Część ludzi, nie wszyscy, tak, ale są ludzie, którzy nie mają pasji w życiu, którzy nawet i nie szukają. Jest tak, że staram się żyć, jakby jutro miało się wszystko skończyć, natomiast mam plany na lata do przodu i te plany są oczywiście związane z ptakami. I wiem, że nie zmieni się to za 10 lat, za 20 czy za 30, że dalej będę chodził w teren, dalej mnie spotkacie tutaj na Mierzei obrączkującego, dalej mnie spotkacie na Helu w październiku, więc to są dla mnie priorytety, z których nigdy nie zrezygnuję. Proszę przekazać dalej. Występuje w Polsce, występuje w wielu miejscach. Winniczek. Winniczek oczywiście, Helix pomatia. Co z układem nerwowym? Jak wygląda układ nerwowy? Scentralizowany? Tak, mocno scentralizowany i występuje bardzo dużo zwojów, tak? Czyli mamy zwoje jakie? Głowowe, trzewiowe? Dobrze. Nożne jeszcze mogą być, boczne i czasami ciemieniowe. To w zależności od grupy, ale rzeczywiście jest mocno scentralizowany i oparty na zwojach. Często słyszę w swoim życiu, że powinienem trochę się uspokoić z tymi ptakami. Dla mnie to jest jak klatka, nie lubię takich sytuacji. O wiele lepiej się czuję tutaj na obozie, gdzie żyję pod namiotem od miesiącami, niż po prostu siedząc w domu i wlepiając się w ekran telewizora. Więc to zdecydowanie nie jest dla mnie. Świat pędzi dziś do przodu szybciej niż kiedykolwiek. Mamy coraz mniej czasu na oddech, nie patrzymy już w niebo, nie żyjemy rytmem przyrody. Zamknięci w betonowej dżungli zapominamy o tym, jak wiele radości może nam dać wschód słońca, mgła płynąca nad górską doliną, czy obserwacja klucza gęsi sunącego po jesiennym niebie. Ci, którzy poczuli w sobie pasję obserwowania ptaków, odnaleźli w życiu coś niezwykłego. Klucz do bycia szczęśliwym.